Cześć, witam Was serdecznie na pierwszej lekcji języka polskiego w ramach projektu Przystanek Opole Twórcza Integracja. Ja jestem Klaudia i w kolejnych filmikach będę dzielić się z Wami moją wiedzą na temat języka. Dzisiaj chciałabym zacząć z Wami od samych podstaw, czyli od polskiego alfabetu. Opowiem Wam o literach, o tym jak prawidłowo je wymawiać i jak łączyć, tworząc nowe dźwięki. Z rzeczy technicznych chciałabym zwrócić Wam jeszcze uwagę na to, że do każdego filmiku dołączone są napisy. Możecie wybrać taką wersję napisów, która Wam odpowiada. Osoby, które troszeczkę lepiej czują się z językiem polskim, mogą spróbować włączyć napisy polskie i starać się zrozumieć jak najwięcej z tego, co mówię i co napisane jest poniżej. Jest to takie dodatkowe ćwiczenie językowe dla tych, którzy uważają, że znają język polski już troszeczkę lepiej. Bez dalszych wstępów zapraszam Was serdecznie na słówko o alfabecie. Ogólnie alfabet polski składa się z 32 liter i są to kolejno A, O, B, C, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, okreskowane, P, R, S, T, U, W, Y, Z, Z. Oprócz tego do zapisu obcojęzycznych słów wykorzystujemy litery Q, V, X, ale nie należą one do polskiego alfabetu, dlatego nie będziemy ich tutaj omawiać. Te 32 litery, które tutaj macie, możemy podzielić na samogłoski, wyróżnione na czerwono, oraz spółgłoski, wyróżnione na niebiesko. Warto nauczyć się, jak je rozróżniać, ponieważ ta wiedza przydatna jest w tworzeniu form gramatycznych oraz w prawidłowej wymowie wyrazów. Akcent w języku polskim pada na konkretne miejsce w każdym słowie, o czym opowiem Wam troszeczkę później, ale właśnie spółgłoski i samogłoski pomagają nam określić to miejsce, które powinniśmy zaakcentować. I teraz przejdziemy sobie do omawiania każdej litery osobno. Będę czytać je na głos. Pojawią się także przykłady słów, w których ta litera występuje i zachęcam Was gorąco, żebyście sobie filmik zatrzymywali i głośno powtarzali te dźwięki oraz wyrazy po mnie. Zwróćcie też uwagę, że na tym pierwszym slajdzie litera pojawia się w formie drukowanej po lewej stronie i w formie pisanej po prawej. Ta forma pisana, która jest tutaj, jest dokładnie taka, jak uczą się dzieci pisać w polskich szkołach. Natomiast z wiekiem każdy z nas wyrabia sobie swój styl pisania, dlatego te litery mogą mieć naprawdę różne kształty i warto nie przyzwyczajać się do wersji drukowanej, ponieważ kiedy spotkamy pisaną, może Was zaskoczyć to, że nie potraficie tych liter odczytać. Dlatego ćwiczcie czytanie nie tylko na drukowanych materiałach, ale także na pisanych. Taka wskazówka ode mnie. Pierwszy dźwięk, od którego zaczyna się alfabet, to oczywiście litera A. W takich słowach jak arbuz, Ameryka i apteka. Później mamy literę, która nazywa się A nosowe. Generalnie chodzi o to, że kiedy próbujecie przeczytać ten dźwięk, musicie robić to tak, jakbyście chcieli powiedzieć najpierw O, a później U. On. On. Spróbujcie powtórzyć. Jest to, jak widzicie, litera A z takim charakterystycznym ogonkiem. W alfabecie polskim występuje jeszcze tylko jedna litera z takim ogonkiem. Ona będzie za chwilkę. Obie te litery są nosowe i za każdym razem staramy się wymawiać ten dźwięk w taki sposób, jakby po pierwszej literze było za chwilę U. Tutaj mamy on. I przykładowe słówka to będzie wąs, pączek i wąż. Kolejna litera nie powinna Wam sprawić trudności, to B. B jak w słowach babcia, bomba i banan. C.
jak cytryna, całus, cebula. Tutaj pojawia się litera pierwsza z 4 z kreseczką, tak zwaną. Ta kreseczka sprawia, że litera staje się miękka. W tym wypadku miękkie stało się C. Nie mówimy już wtedy C, tylko cie, mięciutko. W takich słowach jak ćma i biegać. Kolejna literka to D. D jak w słowach deskorolka, drzewo, dom. E. Ekran, edukacja. I E nosowe, czyli E z ogonkiem, czytane jak E. Tak jakbyście po E chcieli przeczytać U. E. Pisklę, pięta. F. W takich słowach jak foka, frytki, fioletowy. G. Golf, gitara, gepard. H. Hamak, herbata, hak. I. Iglo, igła. J. Jajko, jaszczurka, jabłko. K. Kot, książka, krowa. L. Ten dźwięk czytamy tak, by język dotykał podniebienia. On idzie do góry. L. Troszeczkę do góry i do tyłu. L. To ważne, ponieważ kolejna litera będzie przypominała L, ale będziemy czytać ją zupełnie inaczej. Natomiast L mamy w takich słowach jak lody, lody i latawiec. Kolejny dźwięk to eł. W literce L pojawia się kreseczka lub nawet w niektórych przypadkach można powiedzieć, że daszek i on sprawia, że język nie idzie już do góry, ale pozostaje w takiej pozycji początkowej, a usta układają nam się w taki dzióbek. Eł, ły. Łódź, łopata, łapa. Nie denerwujcie się, jeśli ten dźwięk nie będzie Wam wychodził od razu. On jest dosyć trudny i nawet w niektórych regionach Polski brzmi troszeczkę inaczej. Próbujcie, ale nic na siłę. I nie zniechęcajcie się zbyt szybko. Na szczęście kolejny dźwięk jest dużo prostszy, to jest M. M jak w słowach malarz lub marchewka. Potem literka N jak narty, natura, noc. Tutaj mamy miękkie N, czyli dźwięk, który czytamy jak eń, tak, N z kreseczką. Koń i słoń, mięciutko. O. Okno, osioł, oko. Ta litera nazywa się okreskowane, ale czytamy ją jak zwykłe U. O tym, czym różni się od zwykłego U, opowiem Wam za chwilę. Natomiast zapamiętajcie, że ten dźwięk czytamy jak U. Nie jest to już litera miękka, tak jak w przypadku na przykład cie lub eń, ale też ma kreseczkę. I na przykład 8
albo ołówek. P. Pies, pieniądze, pająk. Litera R jak rower, rodzina, rysunek. S jak ser, sałatka, samochód. Eś, czyli S miękkie, eś, jak świnia, światło, świat. T jak talerz, truskawka, trąbka. U usta, uczeń. W woda, winogrona, wiewiórka. Y ten dźwięk będziemy czytać jak kwiaty, tak, na końcu wyrazu. Natomiast w języku polskim nie ma słów, które zaczynają się od litery Y. Jest słówko yeti, ale tutaj zasada czytania troszeczkę się zmienia i czytamy ten dźwięk jak J. To nie jest yeti, tylko yeti. Natomiast litera Y pojawia się zwykle na końcu wyrazów lub w środku. Czytamy ją wtedy jak kwiaty. Z zegar, zebra, złoto. Z, czyli Z z kreseczką miękko, ziet. Źrebak, źdźbło. I rzet to jest Z z kropką. Żelazko, żółty, małżeństwo. W ten sposób doszliśmy do końca alfabetu. W tym miejscu możecie zatrzymać, wrócić do początku i przeczytać wszystkie słowa jeszcze raz. Dalej opowiem Wam o wyjątkowych dźwiękach. Zrobi się troszeczkę trudniej, ale nie bardzo trudno. I zaczniemy sobie od znaków, które pojawiały się w przypadku niektórych liter. To są tak zwane znaki diakrytyczne. Nie musicie znać tej nazwy. Chodzi tylko o to, że jeśli te znaki pojawiają się w literach, zmieniają sposób, w jaki te litery czytamy. Wy już to wiecie, bo kiedy pojawia się kreseczka nad C, to C jest miękkie i zmieniamy je na cie. Jeśli pojawia się ogonek w A, to mamy wtedy dźwięk on, a jeśli pojawia się kropka nad Z, to mamy żet. Pamiętajcie o tych znakach, ponieważ one są w języku polskim ważne. Bez nich literę czytamy zupełnie inaczej, a niektóre słowa mogą zmienić znaczenie. Kreseczka, jak już wiecie, zwykle sprawia, że dźwięk staje się miękki. Ten sam efekt możemy osiągnąć w języku polskim, dodając do litery literkę i. Także widzicie, mówimy o połączeniu, o dźwięku miękkim, mówimy w przypadku zarówno C z kreską, jak i połączenia C, I. Te dźwięki niestety różnią się od siebie troszeczkę w wymowie. Jeden jest krótszy, drugi jest troszeczkę dłuższy i słyszalne jest tam wyraźnie I. Zobaczcie to na przykładach. Ćma i ciemno. Koń, niebo. Ślimak, siatka. Źrebak, zima. Dźwięk, dzień. Warto o tym pamiętać. W przypadku tych liter, które łączą się z literką i tworzą dźwięk miękki, nie czytamy tego połączenia jako na przykład ciemno. To jest błąd. Musicie przeczytać je jako jeden dźwięk. Cie. Ciemno. Spróbujcie sobie parę razy przeczytać te słówka.
Oprócz tego polskie litery mogą wchodzić w takie połączenia, które będziemy nazywać dwuznakami. Ponownie, nazwy nie musicie zapamiętywać, ale musicie zapamiętać, jak te dźwięki należy czytać. Jeśli w słowie pojawiają się obok siebie te dwie litery, zmienia się zasada ich czytania. Nie czytamy już wtedy ich oddzielnie, ale jako nowy dźwięk. Cyzy nie czytamy już w ten sposób, czyli to nie jest cyzapka, tylko to jest dźwięk czy, czapka lub kaczka. Szy jak szalik, pszczoła, ży jak rzepa, lekarz, H jak chleb, strach, dzy jak dzwonek, wiedza, dź jak dźwięk i niedźwiedź i dż jak dżungla, dżdżownica. Pamiętajcie o tym, warto sobie czytać, dostaniecie zresztą takie ćwiczenie ode mnie, warto sobie czytać takie słówka, w których te dźwięki się pojawiają, żeby przyzwyczaić się do nich i do tego, że one w połączeniu tworzą zupełnie nowy dźwięk i nie możemy czytać ich już oddzielnie. I język polski nie byłby językiem polskim, gdyby troszeczkę nie namieszał. Zdarzają się takie litery, które wyglądają różnie, ale czytamy je tak samo. W języku polskim mamy 3 takie pary dźwięków, które choć takie same, w zapisie będą wyglądały zupełnie inaczej. Są to kolejno rzet, które możemy zapisać jako z z kropką lub tak zwane rz. Oba te dźwięki czytamy dokładnie tak samo. To znaczy, że jeśli ja powiem żona rzeka, to tej różnicy nie słychać. Natomiast kiedy to zapisujemy, ta różnica jest już widoczna. I o tym też należy pamiętać. Kolejna para to ch i h lub samo h. W takich słowach na przykład jak chomik, hamak, dźwięk dokładnie ten sam. I u otwarte lub u zamknięte, okreskowane, które już było wcześniej, czytamy jak u oba. Ulica, ósemka. Za każdym razem, kiedy poznajecie takie słówko, w którym pojawia się jeden z tych dźwięków, sprawdźcie sobie zawsze w słowniku, jak prawidłowo to zapisać. Są zasady w języku polskim, które określają to, kiedy na przykład będzie z z kropką, a kiedy będzie rz. Natomiast te zasady zakładają też istnienie wielu wyjątków. Dlatego warto uczyć się po prostu na pamięć tego, jak słówko wygląda i jaka litera faktycznie się tam pojawia. Nie dowierzajcie temu, co słyszycie, tak? Widzicie, właściwie słyszycie, że te dźwięki niczym się nie różnią, kiedy je czytam. Dlatego warto zawsze zwrócić się o pomoc do słownika. I na koniec parę słów o akcencie w słówkach polskich. Akcent generalnie u nas się nie przemieszcza, u nas w języku polskim. On najczęściej pada na przedostatnią sylabę i tutaj przydaje się wiedza na temat tego, która litera to samogłoska, a która spółgłoska. Ponieważ jeśli znajdziecie przedostatnią w słowie samogłoskę, to akcent pada najczęściej właśnie na nią. Czytamy wtedy te słowa w taki sposób, żeby zaakcentować właśnie tę grupę liter, tą sylabę, która jest wokół tej przedostatniej samogłoski. To znaczy deskorolka, a nie na przykład deskorolka. Tak? Deskorolka. Akcent tutaj pada na o. Komputer, nie komputer albo komputer, tylko komputer na u. Ulica, akcent pada na i, a nie na przykład na ulica, tak? I woda, akcent pada na o, a nie na przykład na woda, tak? Musicie o tym pamiętać. Generalnie od tej zasady zdarzają się wyjątki, o których Wam na pewno opowiem. Natomiast, żeby nie zaczynać od zbyt wielu informacji, skupcie się na tej, że akcent w języku polskim pada na przedostatnią sylabę, czyli szukacie przedostatniej w słowie samogłoski. W ramach ćwiczenia załączę do
dzisiejszego filmiku dokument tekstowy, w którym znajdziecie wierszyki. Wierszyki łamiące języki. Taka gimnastyka dla języka, która pomoże Wam oswoić się z polskimi dźwiękami. Polecam czytać je na głos, obowiązkowo wręcz, ponieważ kiedy czytacie coś w głowie, to nie oddaje faktycznie tego, jak sobie radzicie z językiem i z tym dźwiękiem, dlatego koniecznie czytajcie na głos. A jeśli macie trudność z jakimś słowem, spróbujcie je odczytać powolutku, a później oderwać wzrok od tekstu i powiedzieć to słowo parę razy na głos. Na pewno będzie Wam łatwiej je powiedzieć niż przeczytać. Jest to taka moja wskazówka dla Was, jak sobie radzić z tymi trudniejszymi słowami. Dobrym ćwiczeniem jest też uczenie się wierszyków na pamięć, ale na to pewnie nie wszyscy mają czas, dlatego przynajmniej kilka minut dziennie poświęćcie na to, żeby je poczytać. Ja jeden przykładowo przeczytam. Te, które będą dołączone pod koniec filmiku, również przeczytam i załączę film, w którym będziecie mogli posłuchać, jak prawidłowo je czytać. A dzisiaj zaczniemy od wiersza Szczeniak autorstwa pani Strzałkowskiej i brzmi on tak. W gąszczu szczawiu we wrzeszczu klaszczą kleszcze na deszczu. Szczeka szczeniak w szczuczynie, szepcze szczygieł w szczelinie. Piszczy pszczoła pod pszczyną, świszcze świerszcz pod leszczyną, a trzypliszki i liszka taszczą płaszcze w szypliszkach. Nawet ja się troszeczkę pomyliłam, za dużo tych szyczących dźwięków. Mam nadzieję, że te wierszyki będą dla Was też dobrą zabawą, ponieważ tak powinniście do nich podejść, nie na poważnie i niezbyt ambitnie, po prostu pobawić się trochę językiem i nie bać się wymawiać tych dźwięków bardzo, bardzo głośno. Oprócz wierszyków znajdziecie też w linku pod filmem zadania, które pomogą Wam nauczyć się pisać polskie litery i oswoić słówka, które dzisiaj pojawiły się na zajęciach. Będziecie tam mieli słowniczki z dzisiejszą leksyką. Zachęcam, żebyście je zapisywali, drukowali i wracali do nich, kiedy będziecie mieli czas i ochotę. Na dzisiaj to wszystko, a na następnej lekcji opowiem Wam troszeczkę o podstawach gramatyki polskiej. Zrobimy sobie wstęp do gramatyki i zaczniemy omawiać przydatne zwroty, szczególnie te, które mogą Wam pomóc zapoznać się z kimś, zapytać o podstawowe informacje i opowiedzieć co nieco o sobie. Już dzisiaj Was serdecznie zapraszam na kolejną lekcję. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że gdybyście mieli jakieś pytania, zostawiajcie je w komentarzach pod filmem. W wolnych chwilach będę odpowiadać, a jeśli pytania będą się powtarzały lub będą wyjątkowo interesujące, to z przyjemnością odpowiem na nie w jednym z filmików. Zachęcam Was, żebyście pytali o kwestie, które Was zastanawiają. Nie wstydźcie się, chętnie Wam pomogę. I teraz już na pewno do zobaczenia. Żegnam się z Wami i jeszcze raz serdecznie dziękuję.